tej strony Iza z kanału Isapeta po pracy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek poświęcony w głównej mierze moim syngoniom. I jednocześnie trochę się zacznę od razu na początku tłumaczyć, dlatego że syngonia są roślinami, które praktycznie najbardziej ucierpiały na tym moim nie chce mi się. No, więc proszę Was o to, żebyście byli wyrozumiali, a ja Wam pokażę trópki, które będę chciała ratować. No, także myślę, że bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. No i tak jak mówiłam, będziemy dzisiaj głównie syngonie ogarniać. Z tym, że akurat to jest to pudełko, gdzie nie do końca wiem, jak te rośliny się nazywają. Znaczy nie znam dokładnych ich odmian, więc od razu mówię, że postaram się Wam napisać, jak znajdę, co to są za odmiany, a w razie gdyby mi się nie udało, to bardzo Was proszę, napiszcie mi w komentarzach pod filmem, co ja w ogóle mam. No bo wiecie, standardowo będę pamiętała. Także no. No i dobra, i przejdziemy chyba do pierwszego syngonium. Chodź tutaj. To jest podpisane. Oczywiście rośliny są niepodlane, bo nie miałam czasu. I to jest syngonium Pink Black. Strasznie się wybujało do światła. Nie wiem w sumie dlaczego, no ale tak się wybujało. Tak ono wygląda. Powinno być już w sumie, no tak jak mówię, podlane, bo już troszkę jak gdyby, no takie jest, jak widzicie, no bez turgoru. Ale mimo wszystko, zobaczcie, tutaj mam prawie że dorosłą postać liścia już. Mam te dodatkowe takie jak gdyby, kurde no, o tak Wam może pokażę, tak się uda. Widać czy nie widać, że tutaj są takie dwa wypierdki malutkie? Cudownie, cudownie. I tutaj też rosną te wypierdki takie malutkie, tylko jeszcze są poskładane i nachodzą na siebie nawzajem. A tutaj to w ogóle nie wiem, co będzie. I tutaj widzę, że już mi kawałek listka obesł, więc sobie go oderwę. No i co? Ja nie będę tych syngoniów przesadzała, bo nie ma takiej konieczności. Pousuwam im tylko te suche korzenie, które będą tutaj wystawały. Pousuwam te suchotniki i myślę, że wyjątkowo syngoniów w ogóle dzisiaj raczej postaram się nie ciąć, chyba że już będę zmuszona do tego, dlatego że one są no niepodlane, tak, więc są nienapite i myślę, że dopiero ciąć je będę za jakiś czas, tak żeby je zagęścić standardowo. Natomiast dzisiaj dostaną ode mnie palik. Postaram się, żeby wszystkie dostały, bo one mi się pokładają w stronę światła. Więc chciałabym, żeby one jednak rosły w górę, a nie w stronę światła. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dzisiaj dostaną ode mnie, pamiętacie te moje długie paliki, nie? To tak pomyślałam, że może te właśnie długie paliki wykorzystam do tego. On nie jest może super jakiś długi, ale zobaczcie, jak go tyle wsadzę, to prawie wszystkie liście będzie mi podtrzymywał w pionie. Więc myślę, że to nie jest zły pomysł. I tutaj sobie tylko wyjmę, słuchajcie, jeszcze te końcóweczki. Oczywiście to nie są końcówki od tych patyczków, bo końcówki od tych patyczków nie wiem, gdzie są. Tak to niestety się kończy u mnie robienie porządków, że ja potem nic nie umiem znaleźć. Na razie wysypiemy sobie z jednego. Tu też są takie, no. No i cóż, no i przychodzimy do montażu. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić tak, jakbym chciała. Z jednej strony nakładam ten ostry kawałek, niczym od strzały, a z drugiej nałożę tą taką jak gdyby zawleczkę, która spowoduje, że roślinki będą się trzymały tego kółeczka. No i próbujemy. Standardowo nie wyciągam rośliny, więc jeżeli chcecie to powtórzyć po mnie, to robicie to na własną odpowiedzialność. Dobra, udało się. Ja nie będę ich tutaj przypinała niczym, bo chyba nie będzie takiej potrzeby. Wystarczy, że ja je zaczepię i troszkę sobie podkręcę to kółeczko, żeby one mi jednak nie wychodziły. O, widzicie, takie długie badyle tutaj są i to mi się zupełnie nie podoba, ale jak one już troszeczkę podrosną, to wtedy je potnę i będę ukorzeniała. Mam nadzieję, że kolejne badylki już nie będą takie długasy, aczkolwiek no wykluczyć tego nie mogę. No i tak to się prezentuje. O. Tu jest zielony badylek, o tu, a tutaj są jego łodyżki. No i to jest jedno z nielicznych syngoniów, które mam podpisane,
akurat w tym pudle. Dobra, kolejne syngonium. O, to też jest nawet podpisane. To jest Syngonium Eclipse. Tak wygląda. Też jest całkiem fajne, takie kolorowe. No i powiem Wam tak, że większość tych syngoniów to u mnie przeżywała śmierć i są odrodzone. Ale i tak jak widać nie są w najlepszej formie. Będę teraz kontrolowała, żebyście cały czas coś widzieli, bo już widziałam na poprzednich filmikach, że niekoniecznie mi to wychodzi. Ach, jeszcze Wam nie powiedziałam. Te syngonia stoją właśnie w tych moich pudełkach, co Wam jakiś czas temu pokazywałam, więc dzisiaj też je ustawię z powrotem do tego pudła. Nie będę go myła, bo mi się nie chce. I jak już wrócą na regał, to wtedy je podleję. Bo dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, że zdjęłam 2 pudełka z tego białego regału, który stoi przy balkonie. I myślę, że wchodzimy już pomału w połowę roślin, których ja mam. A przynajmniej takie jest moje pobożne życzenie. No. I tutaj nie wiem, właśnie się zastanawiam, czy jemu dać troszkę, słuchajcie, podłoża i czy dać mu ewentualnie badylka. Bo mam takie króciutkie badylki. Moment, bo ja dzisiaj jestem prawie przygotowana. O, widzicie? Mam takie krótkaski. To są te najkrótsze, które są 17-centymetrowe. I trochę jakbym go wsadziła, to może bym go przytrzymała, żeby nie ciągnął się tak bardzo na boki. Chociaż on, jak widzę, ma tutaj raczej taką zwarty pokrój, nie? No i tak się zastanawiam. Może mu nie będę dawała, bo on jest sztywny. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ten jest mniejszy i on dlatego ma więcej tego turgoru w sobie, czy czymś innym jest to spowodowane, bo tamten jest dosyć wysoki i taki jest sflaczały, a ten jednak, słuchajcie, no zobaczcie, on się w ogóle praktycznie nie dynda i te listki nie są wcale takie mięciutkie i łodyżki jak ten, który przed chwilą pokazywałam. Tak, chyba jednak dosypię mu trochę podłoża, żeby był bardziej podsypany. Dobra, jestem z powrotem. Nie uwierzycie, co się stało. Wstyd się przyznać, ale przyniosłam sobie trochę tego podłoża i siadając na łóżku, wiecie co zrobiłam? Swoją szanowną sapiternią usiadłam na moich syngoniach. Jak one mają żyć? Jak? Przecież to jest w ogóle jakiś obłęd, co ja robię. Ja nie mogę, nie wytrzymam ze sobą sama. Biedne moje roślinki. Dobra, nasypiemy jej trochę podłoża. O matko, ja to zawsze, jak mi urok, to sraczka. Ciągle coś zrobię. Troszkę niech mają więcej tego podłoża. Też nie za dużo, ale niech ma chociaż tyle, żeby, wiecie, żeby puściła korzonki tutaj, to co było odsłonięte. Ją to też troszkę usztywni, może nie za dużo, ale trochę na pewno. No i tak się prezentuje. A tutaj zobaczcie, jaki jest osad z wody. I to są w ogóle też sole z tych wszystkich dodatków, które ja stosuję oraz z nawozów. No, ale trudno, na razie niech tak będzie. Tak jak Wam mówiłam, ja jestem straszny leń ostatnio i nie chce mi się, dużo rzeczy mi się nie chce. Znaczy, wiecie, po prostu brakuje mi czasu, tak? I no ten czas, który mam i te wszystkie chęci i tak dalej, muszę dzielić teraz na 2 działalności, więc wychodzi to bardzo różnie w moim przypadku. Ale uwierzcie mi, że się staram. Na tyle, na ile mogę, to się staram. Ok, koniec tego biadolenia. Napiję się łyka kawki. Z łyżeczką, oka sobie nie wydłubię, spoko. Mam wprawę, od 30 lat tak piję, bo mi kawa z łyżeczką lepiej smakuje. Dobra, to teraz pokażę Wam kolejne, które mam podpisane, żeby nie było. No i tutaj zobaczcie, prawie tróbka. To jest Syngonium Lens Leaf. No i niestety ono naprawdę już wymaga podlania. To widać po nim, widać po tym listku, co się dzieje. On aż się zwinął. Tutaj na szczęście nie mamy co obrywać, więc ja tylko dosypię mu podłoża, tak żeby może się ukorzenił bardziej. I to będzie na tyle. Zdejmę te korzonki, które tutaj są takie suchowe.
Dobra. Przepraszam za te dźwięki w tle, ale niestety u mnie w dalszym ciągu trwa remont na klatce schodowej. No i teraz panowie tną sobie płytki, bo ja teraz będę mieszkała, słuchajcie, w apartamentowcu. Będę miała glazurę na ścianach, ładną, taką naprawdę ładną. No i będę miała podłogę z Lastrico. Po prostu miód malina. Nie wiem, kto to projektował, ale niech tak będzie. Dobra, dosypujemy mu. No i jest. A, on tutaj takiego małego grzdylka puszcza. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie zauważyliście, jak mogliście zauważyć. I tu jeszcze jednego. Cudownie. Przepraszam, bo ja cały czas ręką w mikrofon walę. Mam nadzieję, że no, że nie będziecie tego za bardzo słyszeć. Podsypałam mu troszkę więcej. I niech ma. Niech się chłopaczyna cieszy, niech mi się ukorzenia bardziej. To wtedy może go chlasnę gdzieś tutaj i odbije mi z tego pieńka, który zostanie z korzeniami. No bo syngonium właśnie ma to do siebie, że ono odbija z takich samych pieńków. I za to je kocham. Bo ono naprawdę wybacza dużo błędów. Wiecie co? Znowu mnie nas zaczął swędzić. Albo to jest uczulenie na kwiaty, albo na robotę. No bo kurzu tutaj za bardzo nie ma w tych roślinach, więc nie wiem na co. Ale dobra. No i dobra, teraz bierzemy następnego trupka. I tutaj mamy kolejnego trupka. No i ten by się już nadawał do cięcia śmiało. I wiecie co? Ja nie wiem, co to jest. Może wy wiecie. On ma tutaj takie listki, jak widać, takie zielone z lekkim takim różem. Ale na przykład na tym listku, zobaczcie, jak to wygląda. Ma takie czerwone żyłki. Czekajcie, muszę to przytrzymać jakoś, bo on mi też leci. Mam nadzieję, że to widać. Nie wiem, co to jest. Totalnie nie wiem. Może to jest ten, jak on się nazywa, yellow, coś tam, pink? Czy jakoś tak? Nie wiem. No i tutaj rozwinęłam nowego listeczka. Całego nowego. No bo ja się nie mogę przecież oczywiście powstrzymać. Piękności moje. No dobrze. Obrywamy to, co suche. No i tego na pewno będę cięła na 100%, ale chyba nie dzisiaj, bo on jest taki niedopity, no. I tak nie wiem, co tu zrobić, prawdę powiedziawszy. Chociaż kusi mnie, żeby już dzisiaj to zrobić, bo potem nie wiem, kiedy ja znowu to pudło zdejmę. Bo ono jest fajne i tak dalej, ale ja jestem, no, nie mam czasu na to, tak? Po prostu nie mam czasu. A z tego, jakbym go ucięła tutaj, o tutaj, to mogę zrobić jedną sadzonkę szczytową i gdybym go jeszcze troszeczkę niżej chlasnęła, to bym miała jeszcze pędówkę. I tu by mi zostały takie 3 łysielce. No. I bym mogła jednocześnie je w tym momencie, słuchajcie, zagęścić, jakby to puściło korzonki. Tylko nie wiem, czy powinnam to ciąć. No, strasznie się cykam. No bo tak jak mówię, one są niepodlane. Nie powinnam tego robić. No ale wiecie, jak to jest. Nie powinnam, ale pewnie to zrobię. Oj, Iza. Dobra, jak znajdę sekator, to go potnę. Bo ja znowu porządki robiłam. To tak już na marginesie. Dobra. Znalazłam to, co chciałam. Więc zdaje się, że moje syngonium będzie pociachane. Trudno. Mam nadzieję, że mu nic nie będzie. Będę miała jedną pędówę i jeden szczyt. No i cudownie. I ucięłam. Zobaczcie. Tak wygląda szczycik. No i tutaj pędóweczkę sobie odetnę. A może lepiej nie odcinać, tylko takie włożyć, wtedy już będzie gęściej. Nie, odetnę. Znowu uderzyłam w mikrofon. Wybaczcie. Dobra. Może z tego nic nie wyjść, bo tu taki krótki badylasek zrobiłam. Tutaj mam szczycik, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak będzie coś z tego. No a tutaj podsypiemy troszkę podłoża i myślę, że też damy im badylka, żeby troszkę je podtrzymać. No i niech się trzymają. I one pójdą mi tak. Jak lecą w tą stronę, to zrobimy je tak. Tu go wsadzam. Tyle, ile się da. Dużo nie potrzeba. Chyba go źle wsadziłam jednak.
Nawet na pewno go źle wsadziłam. Muszę go wsadzić od tej strony przecież. Ponieważ one mi w tą stronę lecą właśnie. Więc muszę je zrobić tak, żeby one mi tutaj bardzo nie leciały. O. I teraz je zahaczę. No i ja wiem, że to pięknie nie wygląda, ale uwierzcie mi, że to będzie pięknie wyglądało. Już całkiem niedługo. Niech one tylko troszkę podrosną. O. Przekręciłam. I niech one sobie tutaj siedzą. Ten jeden skurczybyk mi wyłazi, no. Jak mam to przekręcić? Poczekajcie, bo tutaj proces myślowy włączyłam teraz. To chyba nic mi nie da w ten sposób. O, to musi iść tak raczej. Raczej. No i skurczybyk wyłazi, no. Menda jedna. Zaraz go przyczepię inaczej, ale wolałabym go nie przyczepiać. Dobra, zostawiam go tak. Dosypię mu tylko podłoża. No i później spróbuję sprawdzić, jak on się nazywa. Może mam gdzieś w swoich notatkach, a może nie, nie wiem. Bo prawdę powiedziawszy nie pamiętam, ile on u mnie jest. Jak będę znała nazwę, to Wam wtedy powiem. Bo część tych takich bardziej zwyczaczkowatych to już mam od dawna. A część kupiłam w zeszłym roku. No i dobrze, on jest tak. I ja sobie chyba, wiecie co zrobię, bo nie będę pamiętała po tym, skąd ja to obcięłam. Zrobię sobie karteczkę. Coś do pisania. I sobie po prostu napiszę 1 i 1. I sobie utnę karteczkę i poprzyczepiam. Tu idzie mała 1 do tego sobie włożę. O, tutaj niech sobie będzie. I tutaj też muszę przyczepić tą 1. Tylko teraz się zastanawiam, czy to zszywaczem zszyć, czy może jednak nie. Ale chyba zszywaczem to zszyję. Dobra. Nie przypięłam kartki do łodyżek, żeby nie było. Kartka jest spięta tylko tutaj. No i wiem, że to jest 1, czyli że to będzie to samo. Jak zidentyfikuję tego, to będę też wiedziała, co to jest. No i tu mam kolejne syngonium. One mają po prostu za mało też tego podłoża i stąd też pewnie tak się dyndają i w ogóle nie wiadomo, co jeszcze. Dobra. No i tu też nie pamiętam, jak ono się nazywa, ale to jest... Kurde, zapomniałam. Ale to wiem, jak się nazywa, bo już je kiedyś identyfikowałam, ale oczywiście kartki nie przyczepiłam, więc teraz zrobię to po raz kolejny. I nie pamiętam, jak ono się nazywa teraz, ale zobaczcie, jaki ma przepiękny listek ciapkowany. Cudny jest, nie? No i też wymaga, zobaczcie, napojenia, bo to takie flaczki wiszą. No i też chcę go pociąć. Trudno, ja będę dzisiaj cięła. Chociaż troszkę. Chociaż troszkę. Mam nadzieję, że nic im nie będzie. I tutaj sobie szczycik obetnę. Ale nie mogę. O nie, nie obetnę. Bo to są te dwa, i to jest ten najpiękniejszy listek, a tutaj kolejny wychodzi. I już widzę, że będzie cudny. Bo ma dużo plamek. Dobra, to go nie będę obcinała. I tutaj czy dostanie długi badylek, czy krótki? Ach, ja mam jeszcze średniej długości badylki. No cudownie. Ten krótki będzie chyba za krótki. Więc dostanie, ale te średnie miałam dla chojek trzymać, bo słuchajcie, mam tylko ich 20. Dobra, dokupię sobie jeszcze tych średnich. Najwyżej choje poczekają. Daję ten średni. Wkładam badylka. W miarę. Dobra. Kubeczek się trochę rozszedł, ale jeszcze nie popękał. Więc to jest najważniejsze. Pewnie będę, jak go potnę i ukorzenię, pewnie będę musiała dać mu już nowy kubanek, niestety. Bo obawiam się, że ten kubeczek no nie przetrwa. Dobra. Będziemy po kolei wsadzać je. Bez tego najmniejszego.
I tutaj chyba będę musiała je troszeczkę jednak, słuchajcie, podpiąć, żeby one sobie tak były, no bo tutaj jest za mało miejsca w tej dziurce, jak gdyby. Chociaż może nie. Ja wiem, że to nie wygląda za pięknie, słuchajcie, jak to takie jest podpięte, bo one są takie w kupie, skupione, ale niestety, no na razie muszę zrobić je tak, bo nim nie ogarnę tych kolejnych syngoniów, które stoją razem z nimi na półce, no to musi tak być, żeby to, wiecie, wszystko jakoś miało ręce i nogi. Bardzo ciężko jest je wyjąć z tamtej półki, bo one się plączą między sobą. Więc mówię, na razie chcę, żeby było tak. Potem jak je potnę, to tych badylków też nie będą miały od razu, bo będą po prostu mniejsze, więc no zupełnie inaczej będą wyglądały. One tutaj są po prostu wybujałe. Strasznie. Chyba jeszcze trzeba będzie dosypać. Tu jakieś resztki czegoś są. Dobra, to jeszcze im troszkę dosypiemy jemu. Znaczy się. No, teraz ma więcej. Chyba tu jeszcze troszkę mu podsypię, bo tu są korzonki na wierzchu. Więc może mu jeszcze troszkę dam. Niech sobie ma. Taka góreczka. Niech będzie sobie. O! No cudownie. Prawda, że Wam się podoba? Wiem, że Wam się podoba. No i tutaj przed Wami kolejny trupek. I jakby ktoś nie wiedział, o, no w strasznym one są stanie, naprawdę muszę je podlać. To jest Syngonium batik, to pamiętam akurat. Więc obrywamy te wszystkie szuszki. No ja je naprawdę powinnam podlać, ale już jakoś tak mi to wyleciało z głowy, a jest czas nagrywania filmów, więc no niestety będą podlane po filmie. Ale przy okazji widzicie, że ja też nie jestem idealna. Też potrafię spieprzyć to i owo. A nawet więcej niż spieprzyć. No i znowu by też się przydało te pociąć, żeby zostały suchotniki, bo on na przykład, zobaczcie, tutaj puścił ząbek. Tu puścił ząbek. On w ogóle po całości puszcza ząbki. Kurwa, mój nos. I wiecie co? Ja nie wiem, czego naprawdę nie utnę. Bo tutaj nie puszcza zębulów, ale jakbym miała takie dwa wypierdki mamuta, same badylki, to może by coś z tego było ładniejszego. Co wy na to? Tu jeszcze nie puścił nic. Nie patrzcie. Nie powtarzajcie tego, co ja robię, bo to jest naprawdę głupie. Ale ja musiałam to zrobić. Trudno. Tu się rozwija listek, najwyżej się nie rozwinie. Najwyżej umrze sobie. Ja go rozwinę. Ładnie się zapowiada, zobaczcie. Ale myślę, że jednak mimo wszystko da radę. Tych nie będę podpisywała, bo tutaj wiem, co to jest, więc też je odłożę i potem wsadzę je prawdopodobnie do perlitu, tego agroperlitu, bo tam mi się najlepiej, tak jak Wam mówiłam, ukorzenia. Nie będę go wsadzała do wody, bo ja w wodzie jakoś nie umiem ukorzeniać. A ten fluwal albo jego zamiennik już mi się po prostu skończył, więc no, nie będę kupowała kolejnego. Tu sobie tylko dam karteczkę w razie czego, dopóki ta roślinka mi, że tak powiem, nie podrośnie, ale najpierw tutaj zdejmę stary korzeń, bo widzę jakiś. O, te suchotniki pozdejmowaliśmy. Gdzie ja położyłam pióro? Tutaj. Wpiszę sobie batik po prostu. I to sobie dam, o, tu między te dwa. I niech sobie będzie. Na razie to są takie prowizoryczne, ale lepsze takie niż żadne. O, tutaj może od razu, wiecie, tak porobię, żeby to się zsypało, to co się osadziło. No i przed nami, nos mnie swędzi, kolejne dwa truposze. To jest Pixie, to na pewno wiem, to jest to Pixunio, malutki taki. A to
Nie wiem. To jest chyba ten Pearl coś tam. Albo White Butterfly. Któryś z tych dwóch. Tak, przynajmniej mi coś chodzi po głowie. No ale dobra. Najpierw obrywamy suszki. Powiem Wam, że mimo, że mi wstyd pokazywać Wam te syngonia, to i tak bardzo się cieszę, że je pokazałam, bo wreszcie nadszedł czas, żeby i nimi się zająć, tak? No bo one nie mogą być w takim stanie, bo one bardziej szpecą niż są ładne, ale z drugiej strony jest mi szkoda ich wyrzucić. No bo jak te rośliny są w dobrej kondycji, one naprawdę świetnie wyglądają. Tylko że one muszą być w dobrej kondycji, no. A u mnie czasami się zdarza, że nie są. Dobra. I tego na pewno też sobie potnę. I zostawię sobie gołego, łysego badyla. Tu mi wypuścił z ziemi ładnie, jak należy. A tu nie wiem, czy go zostawiać, czy go uciąć. No bo to tak trochę też jakby w gówno zapałek nawtykał, nie? Takie. Myślę. Mam nadzieję, że po mojej twarzy nie widać, że uruchomiłam szare komórki. Ojej, ględzę głupoty jak zwykle. Dobra, tu obczyściliśmy. No i co, tniemy? Do łysa. Do łysa. To zostawiam, bo to jest ładne. A tutaj sobie utnę też do łysa. A co? No i dobra. I mamy takie coś. Mam nadzieję, że nie zamordowałam ich w ten sposób. I tak, Pixie też nie będę podpisywała, bo widzę, że to jest Pixie. Tego powinnam raczej rozpoznać, ale na wszelki wypadek sobie podpiszę, że to jest 2. No i słuchajcie, przed nami kolejna roślina. I tutaj już wiem, co to jest. To jest pandziocha. Prawda, że jest ładna? Mi się bardzo podoba. Ładnie jest wybarwiona. I jej tylko podsypię tego gruzu troszkę. A ona tylko te 2 listki ma tak ładnie wybarwione. Cudownie. Bo te to są takie... No ale dobra. Podsypię jej tutaj troszkę podłoża. Nie będę jej cięła na razie, bo ja pandy to jeszcze chyba gdzieś mam w 2 miejscach, jak się nie mylę. Więc nie ma co jej rozmnażać na siłę, skoro ona gdzieś tam jeszcze jest. Tu i tak się da z tego zrobić grubego krzaczora. No. I tej też nie będę dawała badylka, bo ona jest za krótka, więc nawet ten najkrótszy badylek będzie przeszkadzał. I ona sobie zostanie tak. Postawię ją teraz tylko tą stroną, w stronę światła. Mam nadzieję, że wtedy się troszkę dziewczyna ogarnie i wyprostuje. No i przed nami ostatnie syngonium z tego pudła. Tu jak widzicie są już 2 sadzonki włożone, czyli już było rozmnażane przeze mnie. I to jest, zdaje się, albo konfetti, albo milk konfetti, nie pamiętam. Albo są 2 różne. No już sama nie wiem. Ojej, jaki tu idzie ładny listek. Muszę go podejrzeć. Przepraszam Was. No piękny. Troszkę uszkodzony jest, ale zobaczcie jaki ładny. Będzie wybarwiony, cudowny. No ja muszę, no niestety ja muszę. Muszę im pomóc troszkę. Mam nadzieję, że go nie spitolę. O raju, ale ten jest śliczny. No muszę Wam też się pochwalić nim. Zobaczcie. Czyż on nie jest piękny? No śliczny jest. No i tym chyba dam badylka jednak, wiecie? Bo troszkę się wybujały te listki w górę, chociaż one się jeszcze trzymają sztywno. To może nie dawać im na razie. Na pewno podsypię im podłoża. Bo te też mają mało. Nie wiem, dlaczego te syngonia mają tak mało. Czy one, to podłoże im powypadało? Czy ja im tyle nasypałam tak mało, jak je sadziłam? Nie pamiętam. I to się, słuchajcie, trzyma. To też się tak nie dynda. To jest też takie napite. Nie wiem, nie rozumiem tego.
Ale zobaczcie, jak to fajnie już wygląda. Miałam Wam pokazać. Widzicie, to są 2 sadzonki. Jak jeszcze by były ze 2, to już tutaj na dole się robi tak fajnie gęsto i naprawdę to super wygląda. A nie tak, że jeden badylek i to po prostu sobie rośnie. No, syngonia strasznie mi się podobają, właśnie jak są takie nakrzaczone. Zresztą wszystkie rośliny. Dlatego ja kocham na przykład epipremnum, bo ono jest, jego można tyle naćkać i ono tak fajnie wygląda, bo część pójdzie w górę, część pójdzie w dół, część się tak rozrośnie po doniczce. Coś pięknego. No dobrze, to moje syngonium idzie tu. No i teraz pozostało mi pokazać Wam to moje pudło. Tylko ja sobie to podłoże, co się wysypało, wsypię tu. Bo to jest czyste podłoże. Śmietki wysypię. No chyba jednak będę musiała je wytrzeć. To jest pudło, które używam już nie wiem ile, no ale już długo dosyć. I jedyna opcja, jaka w nim jest, która mi się nie podoba, to właśnie tutaj te ślady, które są od zewnątrz widoczne. Mam nadzieję, że to widzicie jakoś. Widzicie. Bo to jest po prostu od tej wody, którą tutaj się leje razem z tymi wszystkimi dodatkami. Poza tym ja mam też dosyć tą wodę twardą i też ten osad taki się robi biały. No i myślę, że tak się zastanawiałam, czy nie pomalować tych pudełek na jakiś kolor inny, żeby nie było tych osadów widać i zostawić sobie, nie wiem, na którymś boku, bo one stoją u mnie w ten sposób. Także ja widzę tylko ten krótszy bok z tej albo z tej strony, zależy jak postawię pudło. Czy by nie zrobić tylko takiego paska, powiedzmy szerokości mojego palca, które jest niepomalowane, żebym widziała poziom wody. I wtedy no po prostu nie będzie tego syfu takiego widać, nie? No ale nie wiem. Myślę nad tym cały czas, intensywnie. Dobra, jestem już z powrotem. Pudełko trochę domyłam. Zostało trochę tych śladów tutaj po tych osadach. Tego się już nie bardzo da domyć. Ja to próbowałam nawet tą ostrą częścią gąbki, ale jakoś mi nie do końca wyszło. O Jezusie. Ja mam specjalną gąbkę, znaczy specjalną, zwykły zmywak taki, wiecie, nie pamiętam, Jan Niezbędny czy coś takiego. Korzeczystą nową, przeznaczoną tylko i wyłącznie do mycia rzeczy kwiatowych i myję to wszystko zawsze w mydle potasowym. Nie wiem, tam tak jakoś mi się już wbiło do głowy, żeby nie myć tego żadnym płynem do naczyń ani niczym takim, tylko po prostu tym mydłem. Ja akurat mam teraz mydło potasowe z czosnkiem i trochę ten czosnek wali, bo on nie pachnie tak jak prawdziwy czosnek, znaczy świeży, ale da się przeżyć. No i tutaj wstawię te rośliny, które dzisiaj Wam pokazałam teraz i one sobie wylądują na swojej półeczce. I tak się zastanawiam, czy jeszcze coś robić, czy może już wystarczy. Ile tam mam? Godzinkę. To może Wam pokażę jeszcze jedne kwiatki. I myślę, że z tej godzinki na pewno sporo się utnie, więc będzie krótszy film. No. To wstawiam teraz rośliny. To zdejmiemy na moment. No, wywal tu wszystko, wywal, jełopie. Tu jeszcze nie będzie całe pudełko, bo nie mam tyle roślin tutaj akurat, ale zaraz spokojnie, zaraz znajdziemy. Tylko poustawiam je teraz, wiecie co, tak od największych, żeby te najniższe stały z przodu, żeby miały jak najwięcej światła, a te wyższe pójdą do tyłu i niech tak sobie rosną. O, to pójdzie też tu. Co my tu jeszcze mamy takiego niskiego? Tu mamy to Eklipsę, więc też niech idzie, tylko że je dam teraz tak, może o, tak je dam. I tutaj mam większość kubeczków, słuchajcie, 300 czy 250. 250. I na razie jedno widzę takie mniejsze. Dobra, ten wysoki badyl, czyli Blackpink pójdzie też na koniec, czyli będzie stał najbardziej na zewnątrz. Tu jest pandziocha. To pandziocha niech sobie idzie tak i niech ona rośnie mi w tamtą stronę. Wody nie będę teraz nalewała, bo nie doniosę tego do regału.
Więc no. I tutaj jeszcze mamy coś wysokiego. I to sobie pójdzie też tu. No to widzicie, jeszcze jeden kubeczek by się tutaj spokojnie zmieścił. Czyli weszło mi 2, 4, 6, 8. Tak jak mówiłam, 10 kubeczków wchodzi do tego. I to są te kubeczki 250, więc no całkiem sporsze, nie? Nie są to 200 malutkie. Ale tutaj chyba muszę zamienić jednak. To pójdzie dalej, a pandziochy damy tu. O! A tutaj to wolne miejsce, niech sobie na razie stoi puste. No i tak to się prezentuje, więc myślę, że jest całkiem nieźle, mimo tego, jak to wyglądało na początku. No i też za jakiś czas Wam pokażę, jak się prezentują te moje roślinki. Ja naprawdę liczę na to, że one powstaną jak Feniks z popiołów i będą naprawdę cieszyły moje oko, Wasze oko i będzie to coś fajnego. No ale na razie no, musimy uratować to, co jest, niestety. Tu jeszcze widzę, że muszę troszeczkę dosypać, więc od razu mu dosypię, póki mam to na wierzchu, żeby nie były, o, korzonki odkryte. No i dobra, idę to odstawić na półkę i zaraz Wam pokażę następne rośliny. Także dajcie mi chwilę. No dobra, jestem już z powrotem. Zostawiam wiatrak, mam nadzieję, że Wam nie będzie za bardzo przeszkadzał, ale mimo, że mam otwarte okno, to jest mi strasznie gorąco. Wiecie, bo ja mam dużo foczego tłuszczu i dlatego. Ale spoko. Przyniosłam następne pudełko, z którym będziemy coś robić. I tutaj są kwiatki zarówno żyjące, jak i trupy, jak i takie na wpół trupy. Więc myślę, że tutaj będzie troszeczkę więcej do roboty. Ale najpierw mnie musi nos przestać swędzić. No i dobra, na pierwszy ogień idzie moje Epipremnum Godzilla variegata. I o ile, zobaczcie, te pierwsze listki są naprawdę ładnie wybarwione, o tyle tutaj ta część już nie miała za bardzo dostępu do światła. Jest wybarwiona, ale bardzo, bardzo słabo. Ale co Wam tu jeszcze chciałam pokazać? Ja to muszę wyjąć, bo tutaj są dwa kubeczki, jeden mały, drugi duży. O matko, zobaczcie, ile korzeni jest. Zaraz Wam pokażę, tylko najpierw obczyszczę te korzenie, bo on już nie wróci do tego kubeczka. Nie wiem, czy ja tego nie będę musiała w ogóle przesadzić, bo to nie może być tak. Chociaż ono tu się jeszcze mieści. I nie wiem, czy ja go nie wyjmę po prostu, żeby te korzenie wsadzić do środka, bo jak ja postawię go w tym pudełku, to te korzenie będą przygniatane przez inne kubeczki, no bo one się rozlazły strasznie, nie? Więc może tak, może przesadzimy to, ale za moment. Najpierw ja to zbiorę, żeby mi to nie przeszkadzało. Chciałam Wam pokazać efekt ukorzeniania na mateczniku. W sensie, wiecie, przypinania tych roślin do podłoża, czekając aż się ukorzeni. Zobaczcie, ile tu jest sadzonek. Mam nadzieję, że to będzie widać w miarę, że tego jest całkiem tutaj sporo. Ja kiedyś już Wam to syngonium, nie syngonium, tylko Epipremnum. Nie, jaki Epipremnum? Co ja gadam? To jest syngonium, nie Epipremnum. Ja już całkiem popieprzyłam wszystko. Tak, bo tam mam syngonium. Nie, tam mam Epipremnum. Poczekajcie, muszę sprawdzić. Dobra, doznałam chwilowego zaćmienia umysłu. To jest Epipremnum, czyli dobrze powiedziałam Wam na początku. Ja już go kiedyś Wam pokazywałam. Tak jak mówiłam, ono było przypięte, słuchajcie, do podłoża. No i jak ono mi się poukorzeniało, to ja tutaj poprzecinałam po prostu te łodygi w każdym możliwym miejscu, gdzie widziałam, że jest korzonek. I w tym sposobem mam kilka sadzonek z jednego jak gdyby matecznika. I jeżeli ktoś nie umie rozmnażać roślin, ukorzeniać, tak jak ja, to jest naprawdę idealny, słuchajcie, sposób. No nie ma lepszego sposobu, bo te rośliny sobie cały czas żyją na mateczniku i jednocześnie puszczają korzonki z tych swoich, jak gdyby tych korzonków tutaj, które się robią im na węzłach. Dobra, i teraz ja to wysypię i wsadzę je albo do tego kubeczka, albo do tego troszkę większego. A tam mam w ogóle jeszcze większy, więc może do jeszcze większego. Tak, żeby te korzenie im pochować. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Tylko, że słońce tutaj przeszkadza za bardzo. No ale trudno. Jakoś sobie musimy dać radę. Część korzeni na pewno stracę. To nie ma dwóch zdań. Bo ja się aż tym tak bardzo nie będę certoliła. Tylko troszeczkę.
No tutaj mi się korzonki zaczepiły. Ach, akurat te chciałabym mieć, korzonki, no. To tak zawsze, jak czegoś nie chcę, to mi wychodzi, a jak coś chcę, to skurczybyk nie chce wyjść. Dobra, trochę urwałam, no ale już trudno, tyle mi się urwało. No ten kubeczek to już raczej do niczego się nie przyda. I zaraz Wam powiem, ile mam tutaj sadzonek. Od razu odejmiemy te korzenie, które się pourywały. Przyczyścimy to po prostu. Niech już będzie taki, jak ma być. I mam tutaj tak. Raz. Dwa. To są wszystko przecięte z tego jednego. 3. 4. I tu jest 5, z której cięłam to wszystko, bo tu nawet widać jako pierwsze cięcie. No i teraz się zastanawiam, czy by jeszcze tego nie ukorzenić, słuchajcie. Nie wiem, czy będę to ukorzeniała, ale na pewno to utnę. Dobra. Co z tym zrobię, to się jeszcze zastanowię, czy będę to ukorzeniać, czy nie. I teraz na nowo wsadzimy to, tylko muszę sobie powybierać stąd te zdechłe korzonki. Tu ich parę jednak leży. To co widzę, tak? No nie będę tego całkowicie czyściła, bo nie ma sensu, tylko tak z grubsza. Dobra, jeszcze tutaj jest coś. Tu jest coś. Tu jest coś. Jak to pachnie? Jak te kamienie tak śmiesznie pachną, powiem Wam. A, i jeszcze chciałam Wam jedną rzecz powiedzieć, bo ostatnio dostałam wiadomość, że jestem okrutna i zła kobieta, bo ja te rośliny właściwie to niszczę i nie dbam o nie. Więc powiem Wam tak. Roślinki są kupione za moje środki i mogę z nimi zrobić, co tylko mi się podoba. To jest raz. 2, ja ich nie niszczę, tylko ja po prostu je trzymam, mam je w takim stanie, w jakim je mam. Na tyle mi pozwala czas. Są małe, bo są non-stop cięte. Muszę się przesunąć, bo mi znowu słońce świeci. No i kolejna rzecz, jaka jest, to jest taka, że im mniej o nie dbam, może w ten sposób się wyrażę, tym one się lepiej mają. Jak chodzę koło tych roślin i tak, nie, moja roślinka, a może cię podleję, może cię uskubię, a może to one są po prostu takie, że jak gdyby Wam powiedzieć, w myśl zasady, że kota też można zagłaskać, to samo się dzieje z moimi roślinami. One po prostu są w dużo gorszym stanie. Więc to, że ja je prowadzę w taki, a nie inny sposób, to też jest dla ich dobra. Oczywiście nikt z Was nie musi zrobić z nimi, ze swoimi roślinami tego, co ja robię. Każdy może robić z nimi, co chce. Wy tutaj macie okazję, żeby zobaczyć, jak wyglądają kwiatki, nad którymi nikt się nie cacka, które potrafią być mocno zaniedbane przeze mnie. I sami możecie podjąć decyzję, czy Wam taki sposób odpowiada, czy jednak nie. No. I proszę też nie przysyłać do mnie takich informacji, takich wiadomości na priwa. Ja to mówię szczególnie do jednej osoby. Nie będę jej tutaj wymieniała. Przepraszam, że mówię to na wizji tak ogólnie, ale no nie dociera, jak odpisuję na te wiadomości. W tej chwili już nie odpisuję na nie. Myślę, że za chwilę tą osobę po prostu zablokuję. No bo co tu dużo mówić. Jak Ci się nie podoba, co ja robię z moimi roślinami, to po prostu nie oglądaj tych filmów. Jest naprawdę sporo innych kanałów, gdzie też te osoby pokazują swoje rośliny, dbają w zupełnie inny sposób niż ja i może tamten sposób Ci bardziej odpowiada. No, to idź tam do nich, oglądaj. Tak, niektórzy ci, co, że tak powiem, którym się nie przeszkadza mój sposób prowadzenia roślin, no to będą oglądały dalej. No a tak jak mówię, Tobie jak się nie podoba, to po prostu zrób, naciśnij taki mały guziczek, który jest przy mojej nazwie
Jak się klika subskrybuj, to wtedy mnie subskrybujesz, a jak go klikniesz drugi raz, to wtedy przestajesz mnie subskrybować. I tyle. No. Dobra, a teraz już koniec prywaty i bierzemy się do sadzenia, ale musiałam Wam to powiedzieć, bo powiem Wam, że strasznie, ale to strasznie mnie to irytowało. Ja to robię dla przyjemności, tak? Robię też jakoś to w sensie eksperymentów. I tak jak mówię, to są moje rośliny, za moje zarobione pieniądze i mogę z nimi robić co chcę. Będę chciała, to mogę je wystawić wszystkie, nie wiem, przed blog i niech sobie bierze kto chce. Nikomu nic do tego. No. Nie wiem, ile razy jeszcze do tego tematu wrócę, ale powiem Wam, że jestem strasznie zdenerwowana tym faktem, bo no nie lubię, jak ktoś mi coś każe, a tym bardziej nie lubię, jak ktoś mi zagląda do mojego portfela i mówi mi, że ja, że tak powiem, wyrzucam pieniądze. Nie, ja ich nie wyrzucam. Ja dzięki temu, że tak mam, a nie inaczej, to gromadzę też w jakiś sposób swoje doświadczenie. Zwiększam to swoje doświadczenie. Tak jak mówiłam, inni mogą zobaczyć, jak to wygląda i mogą nie popełniać tych samych błędów, co ja. Także, no, także tak. Nie wiem, co za plaga się teraz zrobiła z takimi ludźmi, którzy pouczają i tak dalej, bo widziałam, że już nie tylko u mnie to się zdarzyło. Widziałam też, że jak dobrze pamiętam, to u Bożeny z Boaroid się tak stało. Widziałam, że u chyba Eweliny, jak dobrze pamiętam, z Ewelina jej dżungla. Więc nie wiem, czy to jakaś taka plaga się teraz jakaś rozmnożyła takich troli, czy jak. No w każdym razie nie jest to fajne, a jak się komuś nie podoba, to niestety bez żalu się pożegnamy. Dobra, teraz już naprawdę koniec. Tu mam jakiś stary kubek i do tego starego kubka z dziurkami wsadzę z powrotem te moje syngonia. Nie wiem, czy ja nie będę musiała zaraz się znowu coś z tym zrobić, bo mi znowu słońce daje. Także Was przepraszam na moment, ale chyba jednak zasłonię okno. Dobra, zasłoniłam. Wezmę sobie tą małą doniczuszkę i tu zacznę nasypywać tyle, ile się zmieści. Znaczy, no nie tyle, ile się zmieści, troszkę. No oczywiście musiało mi wszystko polecieć. I teraz sobie je powkładam. I też nie będę ich rozdzielała, nie wiadomo jak. Po prostu je sobie tylko ułożę, żeby jedne sadzonki były w jedną stronę, drugie w drugą. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. O, tak naprzemiennie. Bo tak już inaczej się nie da. Chociaż ja bym wolała, żeby one jeszcze inaczej rosły. No ale muszą rosnąć tak. I będzie sobie taka mała kępuszka. Resztę pazurami. Chociaż powiem Wam, że mi szkoda moich paznokci niebieściutkich, które tak bardzo lubię. Mam nadzieję, bo ja tutaj mam cyrkonię, przepraszam, że tak Wam pokazuję. Ale tutaj mam na tych paznokciach mam cyrkonię i na tych też jeszcze mam. I nie chciałabym ich stracić. Bo one mi muszą jeszcze wystarczyć na jakieś 2 tygodnie. Dobra. Troszkę nimi teraz poruszamy, żeby je troszkę podnieść do góry, żeby nie były za głęboko zakopane. I żeby przy okazji te, słuchajcie, korzenie też się wyprostowały, bo w ten sposób one się troszkę prostują jednak. Mam nadzieję, że nic nie zrobiłam tutaj takiego, żeby te roślinki się pochorowały. Wolałabym nie, ale wiecie, to co ja bym chciała to jedno, a to co moje rośliny chcą to jest drugie. No i tu się znowu zrobiła dziurka, a ja jak zwykle nie mam badylka, więc weźmiemy sobie tego badylka i troszkę tutaj jak zwykle pogmeram, bo zobaczcie, tutaj się zrobiła taka duża kieszeń powietrzna i chcę się tego pozbyć, to znaczy chcę wepchnąć trochę tych kamyczków w dół bardziej. Nie będę dotykała korzeni, nie martwcie się, ja nic z korzeniami nie zrobię, tylko te kamyczki troszeczkę zepchnę w dół. To też jest mój sprawdzony sposób. Też się z tymi roślinami nic nie dzieje, ale tylko pod warunkiem, że nie będziecie tak, wiecie, tym badylkiem, jak to nazwać, dziugać? Czy jak tam?
w te korzenie, nie? Dobra, i teraz troszeczkę dosypię podłoża, bo tu z góry spadło. Tutaj kieszonki prawie usunęłam. Całkiem też nie będę ich dopychała, bo tak jak mówię, nie chcę korzeni rozwalić. Więc troszkę to będzie wystawa, znaczy takie troszkę te komórki powietrzne będą. Ale tak jak mówię, nie trzeba się tym zupełnie przejmować. To się potem wszystko samo ułoży i roślinka naprawdę będzie szczęśliwa. Ja jeszcze poruszam, tak? To też się troszkę jeszcze przesunie. Tylko tak jest, jak widzicie, niewygodnie, bo te kamulce się sypią przez te dziury w kubeczkach. No ale nie jest źle. Dobra, strasznie dużo czasu poświęciłam na to epipremnum, więc muszę się sprężać, żeby inne roślinki też dostały swoje 5 minut. No i teraz kolejną rośliną, którą Wam chcę pokazać, jest prawie trupek. To jest Piper Bright Eye, jakoś tak to się nazywa, nie pamiętam nazwy dokładnie i też jeszcze jej nie umiem wymówić, bo jest po angielsku. Bright Eyes, no nie wiem, nieważne. I co Wam chciałam powiedzieć? No on jest prawie trupkiem, jak widać, nie? Ale tylko prawie, bo zobaczcie, on tutaj pięknie odbija. I jak zrobią się te listki trochę większe i nie odbije mi tutaj gdzieś na tych łodygach, to ja go też ciapnę, ukorzenię i dołożę, przepraszam, i dołożę do takiego pieprza, tego pieprza, którego Wam pokazywałam chyba w pierwszym teraz filmiku, który robiłam z tego ogarniania. I tutaj też pozbędziemy się tego kubka zewnętrznego. Ja chcę tylko już tylko mieć te same kubeczki dziurkowane, bo tak jest mi zdecydowanie łatwiej podlewać. Co nie znaczy, że ja je podlewam, prawda? Regularnie. Ale staram się, naprawdę się staram. Z różnym skutkiem mi to wychodzi, ale się staram. Dobra, teraz temu też dosypiemy troszkę podłoża, bo on ma trochę za mało. I niech sobie chłopaczyna rośnie. No, z nim mieliśmy mało pracy. On tylko musiał być oskubany. Tutaj listek jeszcze taki jest, wiecie, a nawet się już zdaje skruszyć. Dobra, to tego skruszymy paluchami. Tyle, co się da. Reszty nie będę obcinała. Zobaczcie, jak tutaj piękny listek wychodzi. Mam nadzieję, że to widzicie. No wiem, stary tekst. Ale zobaczcie, jaki on jest cudowny. I ten mój pieprzyk był cały taki, dopóki mu się trochę nie zdechło. Ale liczę, że znowu będzie taki piękny. No i będzie ładnie na tym paliku sobie tam rósł. Bo generalnie i tak docelowo ten i jeszcze jeden pieprz, którego mam, wylądują z tamtym. Żeby też nie mnożyć doniczek. Tam jest duża doniczka i jest ten palik, więc chciałabym mieć wszystkie te 3 pieprze jednak w jednym miejscu, bo na razie więcej nie mam i chyba raczej już nie będę miała pieprzy, bo tak jak mówię, no w tej chwili staram się skupiać na 4 tylko gatunkach roślin, które zbieram i tym sposobem uwolnię sobie, no znowu 2 miejsca, tak, no 2 miejsca niby nie jest dużo, ale z drugiej strony przy tej ilości roślin, co ja mam, no to te 2 miejsca też jest sporo, dlatego że będę chciała te rośliny docelowo mieć tylko na regale i na ścianach. Nie wiem, czy mi się to uda, zobaczymy, no ale taki jest plan. No, rozumiecie. Dobra, przechodzę teraz do kolejnej rośliny, no i niech będzie kolejny pieprzyk. To jest mój kolejny pieprzyk i to jest Piper Katsura. No i on też wyłysiał straszliwie, stracił bardzo dużo listków, ale jednocześnie zobaczcie, tutaj na pałąku, o tutaj idzie taki maleńtasek. Co Wam mogę powiedzieć o tych pieprzach, to to, że to są straszne pijaki. Naprawdę. No to są takie pijaki, że one są gorsi od skrzydłokwiatów. Skrzydłokwiat chleje jak głupi. Ale te to już po prostu biją wszelkie rekordy. Więc one muszą mieć po prostu stale mokro. Moje nie mają i pewnie dlatego wyglądają tak, jak wyglądają. Ale zamierzam się za nie wziąć teraz porządnie. Tu będę musiała prawdopodobnie też go pociąć, bo parę listków, jak widzicie, mi poszło zielonych. I nie chcę mieć ich takich. Tutaj od spodu zobaczcie, co on ma. To nie jest robactwo. To są tak zwane ciałka perłowe. I one są na każdym praktycznie pieprzu.
Także no taka jest ich uroda. Wygląda to tak, teraz się przyglądam, pokażę Wam to jeszcze może z bliska jakoś. Postaram się na montażu przybliżyć te ciałka. Wygląda to nieciekawie, prawda? No ale są to rzeczy, które są potrzebne roślinie. Jeśli chcielibyście więcej wiedzieć, co to są te ciała perłowe i tak dalej, co to są, jaką one dokładnie pełnią funkcję poza wabieniem mrówek, to wszystkie te informacje można znaleźć w internecie. Odstawiamy sobie kacurkę. Nie wytrzymam z tym moim nosem, no jak Boga kocham. No i tu jest moja kolejna, jak ona się nazywa, Aglaonema. Zostało mi z niej, zaraz Wam pokażę, tylko tyle, czyli niewiele, jeden listek, o taki. No i ją chyba będę musiała też dać jednak do ukorzenienia w perlicie albo w mchu, jeszcze nie wiem. Tutaj na pewno jej nie będę w tym trzymała, bo ona się tutaj mi raczej nie ukorzeni. O, tu jest jeszcze jedna część jej, ale trochę zgniło jej się, więc ona się raczej już do niczego nie nadaje. No, więc nie będę jej wyciągała. Muszę teraz sobie rękę wytrzeć. No i zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest. Nie, to jest kamyczek. Kamyczki. Nawet powiem Wam, że nie wiem, co to jest za Aglaonema. Aglaonema. Dobra, wiecie, o co chodzi. Ja jak zwykle nie pamiętam tej nazwy. To jest zbyt trudne dla blondynki. Dobra, tu już nic więcej nie ma, więc to sobie odstawiam, to sobie przygotuję do innych roślinek. Więc tak szybko Wam tylko pokazałam tą moją aglaonemkę. Tyle zostało, tak jak mówię. Może ją uratuję, może nie, ale tak jak Wam mówiłam wcześniej, ja nie mam serca do tych aglaonem. Są, bo są, mam, bo mam, ale nie jest to moja bajka, zdecydowanie. Zresztą widać po tych aglaonemach, jak one u mnie wyglądają, tak? Chociaż biorąc pod uwagę, jak wyglądają rośliny, które kocham, no to te niewiele się różnią od nich. No i dobrze, teraz idzie kolejna roślina. To jest, słuchajcie, jak dobrze pamiętam, moja małpa variegata, ratowana z samego badylka. Tu nie było nic, poza samym badylkiem. Ona rośnie w jakimś starym ceramisie. I tutaj tak naprawdę dalej praktycznie nie ma nic poza tym badylkiem. Tutaj ten listek będzie odrzucany już, chociaż tutaj widzę, że puściła następny. No i nie wiem, ja ją chyba jeszcze dalej znowu przypnę. Może się ukorzeni. Chociaż tu się już ukorzeniła. Widzę, więc ja ją sobie tutaj przetnę i zobaczymy, co z tego będzie. Może tutaj z tego kawałka też puści, jak poczuję, że jest przecięta. O. I teraz mam tutaj badylka ukorzenionego, a tutaj ta cała reszta jest. I tą resztę zaraz sobie przypnę. Nie będę jej dosypywała już żadnego podłoża, bo nawet chyba nie... A mam. Nie mam ceramisu. A może mam? To może ją troszkę przysypię jednak. Znowu muszę się podnieść, ale ten film będzie dzisiaj pocięty. No, dobra, to przysypię ją. Moment. Co prawda nie mam czystego ceramisu, tylko mam jakąś taką, troszeczkę jest dodanego tutaj podłoża z lechuzy, ale nie szkodzi, dosypiemy. Ja już staram się nie kupować teraz, powiem Wam, podłoży, więc wykorzystuję to, co się da, żeby się nie zawalić znowu kartonami, chociaż i tak się zawaliłam, bo już mam 2 kartony z podłożem. Zamówiłam swojego czasu, bo myślałam, że mi nie starczy, ale potem doszłam do wniosku, że trzeba wykorzystywać też to, co jest stare, szkoda pieniędzy. No. Bo jak już je parę razy używałam, słuchajcie, i wygotowałam je, to potem, no jak było na przykład takie zanieczyszczone w korzonkach, to je wyrzucałam, bo mi się nie chciało tego czyścić. Wiecie, burżuj był ze mnie.
No ale teraz koniec burżujstwa. Trzeba zacząć wykorzystywać wszystko, co się ma, bo to naprawdę kosztuje grube pieniądze i szkoda tych pieniędzy. Naprawdę wolę je w tej chwili przeznaczyć na rośliny. Więc tak. A teraz to popadłam już w drugą skrajność, bo nie dość, że to podłoże odzyskuję, to jeszcze go nawet ani nie wygotowywuję, ani nic, tylko jak widzicie wyciągam te stare korzonki, które się znajdą i używam go ponownie. Ale sensizm działa cuda. Naprawdę, jak jeszcze tego nie używacie, to powinniście się w to zaopatrzyć, jeżeli macie rośliny. Dlatego, że on świetnie, naprawdę świetnie rozkłada te korzonki, które zaczynają gnić. I ich jest zdecydowanie mniej potem do wyciągnięcia, więc naprawdę to jest rewelacyjna sprawa. Przynajmniej ja tak uważam. Dobra, ten kubek nie ma dziurek, więc muszę mu na szybko wyciąć tutaj 2 dziurki jakieś. Gdzie ten mój nożyk jest? Jest. Żeby ta roślinka też miała dostęp do wody, bo już nie chcę zmieniać jej kubeczka, więc po prostu tym nożykiem zaraz polecę sobie tutaj w 2 czy w 3 miejscach. Zrobię jej dziurki, żeby woda się dostawała. Jak widzicie, już czasami to nawet takie rzeczy robię na szybko. No ale skoro do tej pory rosła w jednym kubeczku, to i żyje w miarę podkreślam, to znaczy, że było ok. Tutaj jeszcze jej natnę w 2 miejscach kubeczek, żeby troszkę tego powietrza jednak dochodziło. O, no i jest. I mamy to zrobione. Nożyk kupiłam na temu. Zarąbista sprawa do robienia też dziurek na szybko w kubeczkach i super sprawa do otwierania paczek. No. To jest taki ala nóż tapicerski, ale naprawdę się świetnie sprawdza. Jednak jeszcze tu troszeczkę dosypię. O, zobaczymy, jak się będzie panienka trzymała. Dzisiaj idzie naprawdę szybko, ale dzisiaj będzie dużo roślinek, bo dzisiaj będzie chyba ich, nie wiem, najwięcej w jednym odcinku. No i tutaj kolejna śmierć. To też Wam pokazywałam tą roślinkę. To jest Diefenbachia Tiki. Ja ją kupiłam w zeszłym roku na festiwalu roślin. No i niestety ona przez jakiś czas rosła całkiem, nawet całkiem nieźle. No ale później, no właśnie stało się z nią to, co widzicie. Nie wiem, czy z niej coś jeszcze będzie. Na szczęście festiwal roślin w Warszawie jest w kwietniu, więc liczę, że znowu ona będzie dostępna i najwyżej kupię jeszcze jedną. Chociaż wolałabym tą uratować, bo to już w ogóle dla mnie by było cudowna rzecz. Była dla mnie cudowna rzecz, bo mieć roślinkę od małego to jest jedno, ale mieć takie coś i z tego mieć roślinę, to już w ogóle jest wow. Cudowne. Tu standardowo kubeczek idzie na boczek. Tu są dziurki wypalone. Brudny ten kubek jak jasna cholera, ale trudno. Nie wiem czemu... Ach, ona, zobaczcie. Ale puściła mi korzonka. I tutaj puszcza zębulka. Ej, to może nie jest jeszcze wszystko stracone. Dobra, to ja ją wsadzam jeszcze raz. Paluchem wygrzebię jej dziurę i ją włożę. No bo skoro puściła troszkę korzonka, to może nie będzie z nią tak źle. Jeszcze ją troszkę przysypię. O. I niech sobie dziewczyna tutaj stoi. Zobaczymy. Jakby się udało ją uratować, słuchajcie, ale byłby czad. No kurde, byłoby cudownie. Tu jakiś okrawek mi lata, tu mi jakiś też, nie, to nie lata okrawek. Może ja ją jeszcze troszkę podsypię. Tak mini. No tak troszeczkę. Niech ma. Trzymajcie kciuki za tą Diefenbachię. Wiecie, jak ona jest piękna? Na pewno Wam ją pokazywałam. Jak znajdę, w którym to filmiku było, to Wam ją tutaj podlinkuję. Albo pokażę Wam zdjęcie z niej, ale jest naprawdę przepiękna. Tak jak ja Diefenbachii nie zbieram, tak właśnie to jest przykład takiej rośliny, których ja nie zbieram, ale skradły moje serce i ja chcę bardzo ją mieć. Bardzo. No teraz się prezentuje słabo, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że ona odżyje i pokaże nam jeszcze swoje piękno w całej swojej krasie.
Syngonium Fox. I ja nie wiem, co z tym syngonium jest. Naprawdę nie wiem. Oprócz tego, że ono takie jest trochę tutaj, jak widzicie, pozdychane, to jeszcze Wam powiem jedną rzecz. To syngonium, nie wiem, co ono w sobie ma, ale ono po prostu, jak go wsadzam do lechuzy, przynajmniej te, co do tej pory wsadziłam do lechuzy, no to mi wszystkie umierały. To sobie rośnie, jak widzicie, w perlicie. I dzisiaj podejmę chyba kolejną próbę przełożenia go do lechuzy albo do bigosu własnej roboty, zaraz zobaczymy, a może do ceramisu w ogóle i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Jak teraz mi zdechnie, to już trudno. Dlatego go chcę przełożyć z tego perlitu, że ono też będzie stało tutaj w tym korytku, co stoją inne rośliny. I też muszę mu porobić dziurki. I boję się, że jak będę nalewała wody, to jednak lechuza dużo mniej tej wody ciągnie niż perlit i że on będzie miał za dużo wody i po prostu mi zgnije. Więc chciałabym po prostu to zmienić, tak? Tak po prostu, po ludzku. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Także dzisiaj będę Was naprawdę też prosiła bardzo o trzymanie kciuków za wszystko, co mam. Nie, no to się nie nadaje na perlit. A może ja to po prostu przełożę do mniejszego kubeczka. O, tu mam wiaderko, dobra. Dobrze, że tutaj pomyślałam i wiadro w wiadro wsadziłam. Cudownie. Więc tutaj sobie ten perlit przysypię. Będę miała akurat do ukorzenienia tamtych roślin. I spróbuję go wyjąć. A, i jeszcze Wam nie powiedziałam. On rósł tylko w jednym kubeczku. Więc, no, nie jest tragedia. Dobra, to już muszę odstawić zupełnie na bok, bo już się nie pomieścimy. I tutaj mam też chyba kilka sadzonek, jak dobrze widziałam. No. Więc popskubuję te korzonki, które się do niczego nie nadają. O, tutaj widzicie, szła jak gdyby od noga, ale chyba jej się trochę, no nie do końca spodobało. Ja nie będę tego całego perlitu obskubywała. Tu mam drugą sadzonkę. I też tylko te suchotki podciągam, żeby to nie było sobie. Bo on teraz sensizymu też nie dostanie. Pierwsze podlanie, jakie będzie, to będzie teraz bez nawozu żadnego. Ewentualnie, że dostanie B52 albo Super Thrive'a. Dlatego, że ja po takim przesadzaniu roślin no nie podlewam ich od razu nawozem, bo boję się, żeby z korzonkami się nic nie stało, bo te korzonki, nawet jeżeli ja je robię bardzo delikatnie, to i tak one jakieś tam mikrouszkodzenia mają. Więc, no wiecie, po prostu nie chcę stracić tych roślin. I nie chcę też ich ratować. Tu zobaczcie, jaka już duża kępa wyrosła. Było wsadzone tylko to i ono się tak jakby płożyło, widzicie? Nie idzie do góry tak, o tak, jak inne syngonia, tylko idzie tak w linii poziomej. I też powiem Wam, że nie wiem, czy ja go tutaj nie rozdzielę. Zaraz zobaczymy. Rozdzieliłam. Ma swój korzonek, to też ma korzenie, więc jest rozdzielone. Będzie ich po prostu, jak to się mówi, więcej. O, tu jest następny. I będzie grubo w kubeczku. Znaczy nie grubo, tylko dużo w kubeczku. I na tym mi właśnie zależy. Tego już nie będę rozwalała. A tutaj zobaczcie, taki ciupulek idzie maleńki, widzicie? O tu, taka ślicznota. To też by się dało jeszcze podzielić. Tak, narobię ich dużo. O, tu też ma korzonek. I nic więcej już z tego nie będę robiła. Tylko to włożę razem. Dobra, jeszcze zobaczę sobie na inne. Raz, spojrzę. Tu też by się dało, ale tego nie będziemy oddzielać, bo jest za mały. Tego nie ruszamy, to jeszcze na tych zobaczymy. Tu nie ma co odjąć, a tu możemy to odjąć. Dobra, to jeszcze tutaj wezmę. O, i mam jeszcze kolejne. To mam w sumie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Przy założeniu, że mi wszystkie przeżyją, to mam pełną doniczkę Syngonium Fox.
Czyli sprawa zarąbista. Cudownie. Tylko pytanie, czy one teraz do takiego kubeczka jeszcze mogą wejść, czy już powinnam dać im grubszy. No jeszcze chyba mogą wejść, nie? Do takiego. Tylko trzeba by było im dziurki zrobić, czy do takiego większego. Na razie tylko przymierzam, spokojnie. Nie daję im tego brudnego kubana. Myślę, że chyba nie ma co do tego dużego. Nos mnie swędzi, więc dobra, tutaj wytniemy sobie też ze 3 dziurki. O, masz. Nóż jeszcze otworzyłam. A przecież nie muszę go otwierać, bo i tak nie zmieniam ostrza. Dobra. Dobra, zrobimy ze 3 dziurki, żeby miał jak wodę sobie podciągać. Powinnam to wypalać, ale mi się nie chce, więc zrobię sobie tym dziurki. No, nie wiem, czy mi się to uda. Spróbuję. Ciężko, ale idzie. No, tym nożykiem jest ciężko wyciąć dziurki. W tych kubeczkach akurat nie wytnę w tym. Może nożyczkami się uda. Chociaż jedną. Tutaj już co przecięłam, nie? No, powiedzmy. Jakaś tam dziurka nie za duża jest, wystarczy. No i co? I teraz damy mu chyba... Tu jeszcze mam syngonium, nie wiem, czy mi starczy podłoża. Może mu dać cyramis? Tak się zastanawiam właśnie. Tą mieszankę może bym mu dała. Musiałam na chwilę przerwać znowu nagrywanie, bo jednak nie będę tego kubeczka dawała, w którym tak pieczołowicie wycinałam dziurki. Tylko przypomniałam sobie, że przecież ja wypalałam kubeczki dopiero co, więc tutaj mam kubeczek świeży, dopiero co wypalony. I do niego pójdzie foksik. Dobra. Wsypię sobie troszkę. Może jeszcze odrobinę. Co tutaj mi się wsypało? Coś? Jakiś śmietek, tak. Ok. Mam tyle, ile mam. I tak, miałam 7 sadzonek, ale jedną sobie odłożyłam już. I najpierw wsadzę, nie będę ich wsadzała w całej kiści, tylko wsadzę je pojedynczo, dlatego że słuchajcie, tutaj są 3 takie duże dosyć sadzonki. Tu jest 4, w której idą takie małe listki. Tutaj jest kolejna taka mniejsza z tym pierdulasem, więc to chciałabym, żeby było na zewnątrz. I tutaj mam taką ciupinkę, drobinkę maleńką. Zupełnie moje przeciwieństwo. Więc no, chcę, żeby one tak sobie rosły. Więc postaram się je tak w miarę poukładać. O, tutaj też idzie jakiś maluchek, ale żebym powiedziała. Maluchek. Dobra. Ten musi iść na zewnątrz, bo tu jest ten pierdasek mały. Więc go postawimy w ten sposób, żeby ten wychodził. Tu też są takie nie za wielkie, ale damy je tu. Spokojnie wszystko się zmieści, ja je zaraz jeszcze dopchnę. No i tu jest ta największa kiść, którą mam i ją też skieruję. O, co to jest? O Jezus. Nie no, wiecie co? Ja naprawdę mam schizę. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby się z tego wyleczyć. To jest coś niesamowitego. No i tu idzie ten najmniejszy. Ja zaraz je troszeczkę wszystkie dopchnę, żeby te korzonki poszły w dół, jak będę dosypywać im podłoża. Muszę teraz tak zrobić, żeby je wszystkie na jednej wysokości mniej więcej umieścić. Czyli niektóre muszą być bardziej dopchnięte, inne mniej. O. I sypiemy. Troszkę je przekręcę na boczek, żeby się lepiej trzymały. Paluchami upchnę tymi moimi. One i tak będą w kupie rosły, nie? Ale nie aż tak bardzo, jak rosły wtedy. Bo ja chcę, żeby było ich jeszcze więcej. Więc muszę im mieć po prostu więcej sadzonek. Ale tą jedną sobie odłożę na wszelki wypadek, gdyby na przykład się zdarzyło tak, że te mi zdechną.
Albo może na jakąś wymiankę z kimś, na coś innego. Może ktoś będzie chciał foksika i będzie chciał się wymienić. No zobaczymy. Tu trzeba docisnąć. No i dobra. I foksika mamy już. Może tutaj jeszcze dosypię mu troszeczkę zaraz. O, tu mam kolejnego śmietka jakiegoś. I tu mu dosypiemy od tej strony jeszcze. I tu. W sumie powinnam nasypać pełny kubeczek. Ja nie wiem, dlaczego ja tak sypię. Nie do końca, a potem one rosną i się dyndają. Nie wiem, co to jest. Taka głupia oszczędność jakaś, czy niefrasobliwość. Nie wiem, jak to nawet nazwać, powiem wam. Przepraszam. Przepraszam bardzo, ale mam coś kaszelek. To fajkowy kaszel zapewne. Dobra. Nawet się nie porobiły specjalnie te kieszonki. O, tu się trochę zrobiło, więc trochę obsuniemy. Dopchniemy paluszkami i dosypiemy. Niech będzie. I zaraz zobaczymy, jak dalej wygląda. Dalej wygląda już ładnie. No i dobra, przesadziłam Syngonium Fox. Powiedzcie sami, czyż nie ładnie to wygląda, jak jest cała taka kępka w takim kubeczku? No moim zdaniem wygląda to zdecydowanie lepiej niż dobra, pokażę wam na Monsterze, niż taki jeden badylek. No mi się zdecydowanie bardziej to podoba. No, nie powiecie mi, że nie. No chyba, że macie inny gust ode mnie, no to wtedy powiecie. No ale to już trudno. Ja marzę, żeby wszystkie rośliny mieć przynajmniej takiej gęstości jak ten foksik. To by było przepiękne. Dobra, foksiku, idziesz na boczek, bo już jesteś zrobiony. No i mimo, że ten filmik jest troszeczkę dłuższy niż planowałam, zostały mi jeszcze 3 rośliny, ale myślę, że tu już pójdzie bardzo szybko. Dobra, tutaj mamy kolejne Syngonium. Dobra. Nie no. Dobra, muszę tutaj to przesypać. A może nie muszę? Dobra, wyjęłam te. Tutaj mamy kolejny Syngonium, bo nie dokończyłam. No i tutaj są dwie opcje. Nie pamiętam, która tutaj z nich jest. Albo to jest Syngonium Freckles, albo to jest Syngonium Freckles Mutation. Więc jeżeli byście wiedzieli, to proszę podpowiedzcie mi. Dlatego, że ja miałam w tym kubeczku 2 i jedno mi zdechło. I nie wiem, które mi przeżyło. Czyste. Ojej. No nie mogę. Czyż ja nie jestem genialna? No jestem. Dobra, teraz mały kubeczek trzeba wziąć. Taką 200. Miałam wam pokazać. Zobaczcie. Całą siatkę mam kubeczków. Całą wypalonych. Zaraz wam się muszę pochwalić, bo po prostu pokazywałam wam już zdjęcie, ale to nie było tego efektu wow. A tu mam całą pełną, zaraz to wywalę, całą pełną siatę kubków. Całą. No po prostu jestem z siebie dumna. Na trochę mi to wystarczy. Nie wiem na jak długo, ale trochę tak. No i co? I przesadzamy. To jest czyste podłoże, więc ja z tego podłoża skorzystam po prostu. Wsadzę te korzonki. Wygląda to, zobaczcie, tak licho, nie? Tutaj ten dół, taki jest odbarwiony. Wydawałoby się, że jest niespleśniały, tylko zgniły, ale nie jest. Zobaczcie, on jest twardziusieńki. Taki twardziuch jak... no, jak coś. Ja wiem, co mi chodziło po głowie, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć, chociaż
sumie film dzieci nie oglądają, więc powiedzmy, że jak płonący konar. Boże, jaka ja jestem durna. Jakiś stary korzonek został. No i jest posadzone. Nie jest może idealnie prosto, ale nie szkodzi. To nie ma znaczenia. On i tak jak podrośnie, to będzie cięty. Nie będę mu dawała badylka, bo nie ma takiej potrzeby. No i mamy to. Syngonium freckles albo freckles mutation mamy posadzony. Też go odstawię sobie tutaj. Tą resztę podłoża sobie wsypię tu. Niech będzie. A kubeczek do odzysku. To są ostatnie dwie moje rośliny. I to są rośliny, które kupiłam na Etsy. Zarówno tą, jak i tą, którą Wam drugą pokażę. No i tutaj, słuchajcie, mamy Epipremnum pinnatum dark Cebu Blue i ewentualnie Dark Form Cebu Blue. No i ono przyjechało do mnie z takimi większymi listeczkami. Natomiast u mnie ma takie gówniane malutkie. No i teraz pytanie, dlaczego ono ma takie gówniane malutkie listki? Powinnam go też pociąć, żeby było go więcej. No ale go nie potnę, bo boję się, że no nie dam rady go ukorzenić. Więc standardowo zrobię to, co zawsze. Czyli owinę go tutaj na tym, na czym? O, muszę go i tak przesadzić trochę, bo tu mu korzonek wyszedł. Dobra, to muszę go trochę wyjąć, wsadzić i dopiero go przypiąć, wiecie? Tego badylacha wyjmiemy. Może się go tak da wyjąć. Bo on też będzie w kubeczku bez, słuchajcie, bez tego drugiego kubeczka. Takie ma korzonki, więc całkiem zacne, musicie przyznać. I nie wiem, dlaczego on mi produkuje takie małe te listki. Po prostu nie wiem. Tutaj go trochę przysypię. Od jednej i od drugiej strony. Tak naprawdę, jak widzicie, on nie jest ani przesadzany, ani nic z nim nie jest robione. Tylko troszkę mu korzonki podciągnęłam do góry. I on jest posadzony, słuchajcie, też Wam powiem, w tej mojej średniej wielkości lechuzie. I ja teraz będę używała tylko to. Nie wiem, czy już Wam to mówiłam, czy nie, ale ja jestem tej średniej wielkości lechuzą zachwycona. Ona spełnia wszystkie moje, że tak powiem, wymagania. I chciałabym właśnie, żeby wszystkie moje rośliny rosły w tym. No mam jeszcze ten bigos hydroponiczny, no ale go to nie będę wyrzucała, bo po prostu szkoda, więc go też jakoś tam wykorzystam. Ale generalnie teraz będę kupowała tej średniej wielkości, tylko i wyłącznie. Muszę dokupić trochę dużej frakcji, bo mi się skończyła, jak przesadzałam monstery, a będę jeszcze przesadzała monstery, więc będzie mi potrzebne. I mam zapas zrobionych takich tych najmniejszych, które są, ale nie są to takie, jak są w gotowej lechuzie, tylko odrobinę większe. I znowu tamtych używam do takich małych kubeczków. Mam takie kubeczki małe setki, czy one troszeczkę mniejsze nawet są. Ja w nich ukorzeniam chojki, bo do tego pudełka, do którego będę wsadzała te rośliny, które Wam pokazywałam niedawno, to jak dobrze pamiętam, chodzi mi chyba 20 kubeczków, czy 24 nawet. Więc wiecie, to jest dla mnie olbrzymia oszczędność miejsca. I ja tam wszystkie te małe chojki, takie drobnoliściaste, czy tam drobnolistne, trzymam w tym. Ale też je będę musiała trochę przesadzić do większych kubeczków, więc tego miejsca już się zrobi mniej, ale to nie dzisiaj. No, ale będę musiała je przesadzić, no bo potrzebuję tam miejsca na coś innego. Tu mi idzie świeży listek. No i on też jemu się chce bardzo pić. Dobra, koniec gadania, bierzemy się do roboty. Muszę go tutaj tak obkręcić i to całkiem tak, wiecie, dużo będę musiała go pokręcić. Myślałam, że pójdzie szybciej, ale niestety nie. Dobra, zaczniemy go przypinać, żeby on mi nie wyłaził. Gdzieś tu mam te przypinaki. Dobra. O, znowu mnie nos swędzi. Wezmę jeszcze jeden, albo nawet i dwa. Nie, jeden na razie. Bo tamte będę zaraz odpinała po to, żeby nie mnożyć tego nie wiadomo ile. A przypinam je, żeby mi po prostu nie wyłaziły, tak? Bo zobaczcie, to jest taki długi badylek. Jeszcze.
Więc liczę, że gdzieś tam się on jeszcze ukorzeni, mimo wszystko. Węzełków ma sporo. Więc znowu teraz tą przypinkę wyjmiemy i złapiemy teraz jak gdyby dwie łodyżki. Dobra. I teraz tutaj następne. Jednocześnie trzeba uważać, żeby nie kłaść łodygi jedna na drugą, bo wtedy to się mija z celem, bo to się nie ukorzeni po prostu, jak będzie łodyga na łodydze leżała. Więc troszkę trzeba tutaj poukładać. No i też tak dać, żeby te części, które nie mają listków, jak gdyby te korzonki, żeby szły jednak w dół. Także jest trochę precyzyjnej pracy, ale tylko trochę. Chcę mieć go więcej. I chcę mieć go dużego, z dużymi listkami, bo na tym mi zależy, bo epipremnum z małymi listkami to nie jest nic fajnego, jak sami wiecie. Nie, jednak jeszcze chyba go dopnę raz, tutaj jednym. O, ale dopięłam, ale jełopa. Dobra, teraz dopiero złapałam. Ok, i jeszcze tutaj troszkę. I znowu muszę tak celować, żeby nie weszło. Jedno na drugie. Tylko jedno obok drugiego ma leżeć. Dobra. Mam nadzieję, że coś widzicie. Widzicie, dobrze. Jeszcze to muszę włożyć teraz. No tutaj już się nie da tak, żeby jedno obok drugiego było. Niestety. Już za dużo tych jest gałązek. No ale trudno. Jeszcze to musi iść w tę stronę. To musi iść w tę stronę. Dobra, tu przypinamy. Nie przypinamy. W sumie mogę przypinać co drugi. O. Tak. Dobra, weszło. No i mi tutaj został taki paszczur, więc ja go może już... Dobra, jeszcze mi tu został kawałek do przypięcia. No i ok, i wsadzę mu teraz, tylko nie wiem, czy tego dużego badyla mu wsadzać, czy to jest sens. Dobra, niech będzie ten duży badyl tak jak był. I go przypniemy trochę. No i tutaj mi teraz powyłaziło. Cudownie, po prostu boska jesteś, Iza, jesteś rewelacyjna. No to jeszcze jedno przypniemy w takim razie. Chociaż żeby się ze 3 węzły mi ukorzeniły, słuchajcie, już będzie cudownie. O, mój pies wrócił z dworu. Dobra. I teraz sobie tą resztkę przypniemy. Bo nie będę tego przecież odcinała, nie? I niech on sobie dalej rośnie. O. Przypniemy go sobie tu. Liścia nie przypięłam? Nie. I przypniemy go sobie, tutaj zaplączemy trochę. O. A co? Nie musi być taki długi. I przypniemy go tu. No i trochę to fajnie wygląda, ale tylko trochę. Nie szkodzi. Będzie później cudownie. Tu już mi wylazło. Dobra, musi tak być. Niestety musi tak być. No i tym oto sposobem Epipremnum pinnatum dark Cebu Blue mamy upięte i będziemy próbować je ukorzenić. I ja sobie to wsadzę, ale warczą, no. Dobra, mamy to wpięte i sobie będzie rosło. Dobra, i została nam ostatnia roślinka. Też jest kupiona na Etsy. I to jest, słuchajcie, Philodendron Hederaceum variegata. I chciałam Wam coś pokazać. Zobaczcie. On jest bardzo ładnie wybarwiony, nie?
ale te listki ma takie sobie. A zobaczcie, jaki do mnie przyjechał liść mateczny. Zobaczcie, widzicie? Pierwszy raz widzę takiego Philodendrona hederaceum z takim liściem. Nie wiem, jak on był uprowadzony, że on ma takie wielgachne te liście. No ale sami musicie przyznać, że robi wow. Ja jeszcze naprawdę u nikogo nie widziałam, żeby były takie duże. Oskubałam z niego, słuchajcie, te suszki. Wirusku, nie masz tu się gdzie położyć. Wyjmę go teraz z tego kubeczka. Dobra, kubeczek do mycia. No a tutaj będziemy musieli to chyba znowu przesadzić. No bo co zrobię z tymi korzeniami? Przecież ich nie powyrywam, nie? Jak to ładnie pachnie. No strasznie mi się ten zapach podoba, powiem wam. Nie, może do tego nie. Spróbujemy samą roślinę trochę wyjąć. Nie wiem, czy mi się to uda. Aha, żem to zrobiła. Ja pierniczę, ale... No wiecie co? Ale się sama na siebie wkurzyłam. Tyle korzeni pourywałam. No naprawdę. Dobra, muszę to wyjąć i obczyścić. Bo on wróci do tego samego kubeczka. No to z tym kubeczkiem jest wszystko w porządku. Muszę tylko obczyścić troszkę to podłoże z tych korzonków. Zobaczcie, ile ja tego naurywałam. No przecież to naprawdę słów brakuje. Dobra, miejmy nadzieję, że nic mu się nie stanie. Tu jeszcze jest jakiś korzonek. Tu jest korzonek. I tu jest korzonek. Tak się kończy lenistwo, jak się nie chce tyłka ruszyć, żeby iść po podłoże. Trudno. Jak go zabiłam, to będzie to moja wina. Życie. No i z tą nędzną bryłką korzeniową wsadzam go z powrotem. No bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz, tak? Ale miejmy nadzieję, że naprawdę mu nic nie będzie. No, nie mogę tutaj coś wsadzić, tego kijacha. Dobra, wsadziłam. Potrzebuję tego, bo tym będzie mi najłatwiej dosypać. No i sypiemy. Przysypujemy go. Przepraszam cię, no. Przepraszam. Taka jestem. Niedobra i zła kobieta. Niedobra i zła. Tak jak o mnie piszą. Niedobra i zła. Niszczysz rośliny. No akurat w tym przypadku tak. W tym przypadku muszę powiedzieć, że ją trochę zniszczyłam. Ale tylko trochę. Mam nadzieję, że naprawdę ona mi odbije. Ale wy przynajmniej już wiecie, że tak nie wolno robić jak ja. No, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Starczyło mi podłoża. W sumie dlaczego miałoby mi nie starczyć? Jeszcze dosypię to. Bo tutaj jest taka końcóweczka. A ten stoi pod lampą. Pięknie się wybarwia, jak widać. Tylko szkoda, że te troszeczkę starsze listki już nie są takie jasne, nie? No, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? I teraz tu by się przydało jeszcze przypiąć. A może tu odpiąć, czy zostawić? Nie, dobra, weźmiemy nową klamerkę. Niech ma, niech się trzyma. Nie wiem, czy nie powinnam go wyżej przypiąć od razu, wiecie? Może tak go przypnę.
Trochę wyżej. Jak to wyszło? Jakoś wyszło, czy nie wyszło? No jakoś wyszło. Dobra, jest przypięty za ostatni węzeł. No i tak się prezentuje Philodendron Hedereceum variegata. No i teraz te wszystkie rośliny standardowo wylądują w tym pudełku. Tego pudełka specjalnie myła nie będę, bo w nim wody nie było. Trochę jest tutaj, wiecie, takie pozachodzone, ale to już trudno. Nie chce mi się go myć. Pozachodzone jest, bo mi czasami woda wyciekła. No, oczywiście musiałam zwalić, jak je podlewałam. No i te roślinki sobie pójdą tu. Tym razem dla odmiany postawimy go tak i tak. Muszę go postawić z zewnętrznej strony, żeby tego liścia dużego nie zepsuć. I jak widzicie, one wszystkie są w pojedynczych kubeczkach. Ja jeszcze nie wiem dokładnie, jak one będą stały, bo chcę tak, żeby miały te małe jak najwięcej światła, nie? Więc dobra. My tutaj jeszcze mamy tą małpę. W sensie nie małpę, tylko małpkę. Dobra, tutaj jednak damy tą wariegatę, bo jednak ja bym chciała, żeby on mi się bardziej wybarwił. Ono, epipremnum. No. I co my tu jeszcze mieliśmy? Tego foksika i to był koniec? Niemożliwe. Też było jedno miejsce puste? A nie, tu nie było miejsce puste. Dobra, tu była ta Aglaonema, którą wzięłam do ukorzeniania. Ok, wszystko jasne. No i dobra, i tak to się prezentuje. Do mnie bardziej. I naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie taki problem z podlewaniem jak ja, to jest rewelacyjny sposób. Nie musi być koniecznie takie pudełko. Możecie zastosować jakiekolwiek. Ale naprawdę mi to się sprawdza, dlatego że liścia urwałam. No urwałam. I to nowego listka urwałam. Boże drogi, jaka ja jestem jełopa. Ale wracając. Jak ktoś nie lubi podlewać roślin, no to jest to o tyle fajny sposób, że ja po prostu wlewam miarkę, mam taką litrową i 3/4, może nawet trochę więcej wlewam do takiego pojemnika i mniej więcej starcza mi ta woda, znaczy podlewam wtedy raz na 10 dni i jest ok. One akurat sobie wypijają tak jak potrzeba, nic się z nimi nie dzieje, nic mi nie gnije, nie mają też, nie zdążą tak bardzo przeschnąć, więc tak jak mówię, ja jestem zadowolona. To tylko przekręcę, żeby jednak w tą stronę mi się roślina przekręcała, bo tutaj, tu będzie światło nad nimi, więc one muszą iść, no tu, więc będą się przechylały w tą stronę. No. Więc tak jak mówię, jeżeli macie małe rośliny albo w małych doniczkach, a większe rośliny, to spokojnie możecie w czymś takim dawać. No dobra, kończę ten film na dzisiaj, bo no bo już kończę, bo już przesadziliśmy naprawdę dużo, czyli w sumie tak, tam mieliśmy 9, tu 9, 18 roślin Wam dzisiaj pokazałam, więc to jest chyba na ten moment rekord roślin, jakie Wam pokazywałam w jednym filmiku. Mam nadzieję, że standardowo filmik będzie no długi, ale nie za długi, czyli tak powiedzmy no z godziny 30, że wyjdzie, ale chciałabym mniej. No i mam pomysł już na kolejny film. W następnym filmie będziemy najprawdopodobniej przesadzać rośliny, które jakiś czas temu wsadziłam do ukorzeniania, ale nie z tej serii, co tutaj teraz cięłam razem z Wami, tylko jeszcze wcześniejsze, ponieważ muszę zwolnić swój inkubator do ukorzeniania, no bo tutaj mam trochę roślinek jeszcze gdzieś indziej i po prostu chciałabym, żeby wszystkie rośliny miały dostęp do ciepła i do światła. A właśnie w tym inkubatorze tak jest. No. Także, moi drodzy, żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tym razem nie będziecie zniesmaczeni, że niszczę rośliny. No i że jednak z większością z Was, a właściwie ze wszystkimi, poza tą jedną osobą, spotkam się w kolejnym filmiku. Pa!